Dzień dobry. Swego czasu miałam ładną kolekcję brugmansii. Niektórzy mówią datura, ale właściwa nazwa jest to brugmansia. W tym miejscu stoi 12 sadzonek, może 13. Te odmiany, które miałam przed kilkoma laty, straciłam w wyniku przechowywania złego. No nie miałam warunków, a im większa roślinka, tym trudniej jest ją przechować, miejsca i czasu potrzebuje, by zadbać. Więc w zeszłym roku postanowiłam odnowić kolekcję. Część dostałam sadzoneczek malutkich, badylki do ukorzenienia lub szczątkowo ukorzenionych. Ale część wysiałam. Kupiłam nasionka na Allegro, takich niepospolitych. A to, co widać teraz, dostałam od pewnej pani Ani. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Tak wygląda. Tak wygląda. Jest niewielka, ale żyjąca. A dostałam ją rok lub 1,5 roku temu. Variegata liście. Pstre. Kolor kwiatu nie wiem, ale podejrzewam, że blady łosoś. Zobaczymy może w tym sezonie. Są tu 2 badyle, 2 sadzonki. Dobra. Miejsce dla nich chciałabym znaleźć jak najbardziej blisko wody, a niektóre brugmansje, które mam, nie lubią pełnego słońca. Są to brugmansje z serii Sanguinea, czyli o takich omszałych listkach. One po prostu nie lubią i już takiego słońca pełnego. Miałam swego czasu właśnie przepiękną o takich omszałych liściach, wąskiej, dwukolorowej trąbce o niedużych rozmiarach. Ona chciała mieć półcień, aż mówiła. Widać po niej to było. I tu kilka takich trafi się. A przedstawmy teraz nazwy tych, które mam podpisy, bo z niektórych wyleciały. Wypadły etykiety. Z tej strony zacznę. Tu nie ma podpisu, więc bardzo prawdopodobne, że jest to pobrana od mojej mamy ze szczepki. 3-piętrowa Angels Variegata. Bardzo to możliwe. Ale chyba w tym sezonie nie da rady zakwitnąć. Tu natomiast jest tak wygięta dziwacznie. I o tych omszałych lekko listeczkach wysiana przeze mnie w zeszłym roku Vermilion Sanguinea. Proszę wpisać w internecie, to zobaczycie jak wygląda. Vermilion Sanguinea. Nie ma wiele zdjęć tych brugmansji, ale znajdziecie. I te z serii Sanguinea mają takie dość mocno omszałe łodyżki, niczym u wełniastych pomidorków. Kolejna. Jest to Sanguinea Red, również wysiana przeze mnie, czyli ma trąbeczkę wąską, czerwoną. Tu również są omszałe listki. I dla tych brugmansji jest różny stopień omszałości, tak powiem. Dla tego typu brugmansji z tymi listeczkami muszę znaleźć miejsce, gdzie nie będzie pełnego słońca. Przechodzimy do trzeciej. I tu jest również Red Sanguinea. Miałam jeszcze jedną Vulcanicolę, ale podarowałam komuś sadzonkę i nasion już nie mogę kupić. To znaczy wymiana nastąpiła. A tu po prostu Sanguinea brugmansia, czyli żółto-pomarańczowa, raczej żółto-czerwona. Ekstra byłoby, gdyby zakwitły. Variegatę przedstawiłam. Tu niestety etykietki nie mam. Omszałe listki również. Któraś z Sanguinei na pewno, bo miałam też o żółtej trąbce. Może to jest ta. Tu próbowałam ukorzenić coś. O, to już jest pewne, że nie żyje. No i tu Aurea. Tu mamy żółto kwitnącą. Sanguinea, Aurea. Ale mam mnóstwo na łodyżce
przyszłych gałązek. A tu natomiast jest koleżanka, kupiła mi, Lidia, pozdrawiam Cię, w Biedronce kilka lat temu. Też sanguinea dwubarwna. Ale kiedyś w Biedronce kupiłam z napisem sanguinea i była żółta. Dwie były czerwono-żółte, takie czerwono-pomarańczowe, a jedna była żółta. To się zdziwiłyśmy z ciocią, bo ja jej jedną ofiarowałam. Patrzcie tu, jakie dzieciaczki. I teraz... Aha, żyje, czyli 13 będzie sadzonek. Spójrzmy. Ma zielone. Dobra nasza. Niestety podpis zmył się całkiem. Dobra nasza. To jest od koleżanki, od znajomej. Tomatynki. Dziewczyno, to tu mam 4, zdaje się. I to był miks. Nie wiadomo jakie kolorki. Ta żyje. I te dwie również. Czyli wszystkie 4 żyją. Tak, ta również. Tu zielsko oczywiście. I ta również. Tutaj już ślimaki były. To teraz wyzwaniem jest znaleźć mi miejsce dla nich. Ale jeszcze z rodziny brugmansjowatych mam roślinki o nazwie jochroma. I-o-cy-hy-ry-o-my-a. Idziemy. Tu natomiast juka karolińska rozkwita. Ze 3 lata temu zostały tu przesadzone. To są dzieci pewnej mamy swojej. Ekstra będzie wyglądała, jak cała zakwitnie. Juka karolińska. Są jeszcze o liściach variegata, ale na razie nie mam takiej żądzy, by ją mieć. Chciałabym, owszem, nie powiem, ale są te moje chcenia ważne i ważniejsze. Nieraz. Też tak pewnie macie Państwo, co? Firletka omszała. To jest różowa roślinka. Tam w oddali widać jest już jochromę. To jest pod ogrodzeniem to wysokie drzewko. Tydzień temu wkopane zostało do gruntu. Natomiast gdzieś tu, też pod ogrodzeniem, drugie wkopane, ale znacznie mniejsze. I to obok kwitną na kolor. Jedno na biały, drugie na fioletowy, lecz nie wiem, które na jaki kolor. I zobaczcie na liście, bo mam jeszcze trzecią, która ma inny wygląd liści. Czyli albo ta jest biała, albo fioletowa, albo ta. Ta jest taka nieduża. Jak zakwitną, to będą miały mnóstwo dzwoneczków. I ta brugmansja lubi ciut lekko kwaśną ziemię. To znaczy wszystkie 3. Przepraszam, jochromy. A tu spójrzcie, to jest jochroma kwitnąca na kolor czerwony. I najbardziej mi się podoba. I dzwoneczki ma długie, wąskie, długie na 5 cm. Natomiast te na biało i fioletowo kwitnące mają dzwoneczki szersze. I już myślałam, że nie przetrwała ta, a na niej mi najbardziej zależy. Ale jednakże jest dobra nasza. Trzymajmy kciuki, by zakwitła. One szybko będą rosły, aż są tak żarłoczne, jak brugmansje. Lecz pokarm czeka. Już się robi. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Udanego weekendu.